Siema! W ramach naszej współpracy z firmą GoPro otrzymaliśmy nową kamerę Hero 6. Postanowiliśmy Wam oddać naszą starą Hero 5 w pełni sprawną. Była ona ze mną w Japonii, uczestniczyła przy wielu nagrywkach, dlatego mam nadzieję, że Wam się przyda i będziecie mogli nagrywać swoje upalanie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszym Facebooku. Miłego oglądania. What's up guys, Mad Mike with it here, we're in Japan, we just got the big W here at Okabuki Formula D Japan. Drift Life! Ew! Yeah. Sick. Siema. Dzisiaj trochę nietypowo, bo w podróży dostałem pierwszą w życiu chyba drift delegację. Mam dużą torbę i plecak. I co, lecimy daleko za granicę. Dotarłem na lotnisko, to teraz mogę Wam zdradzić w sumie sekret, gdzie lecę. Zobaczcie. Tak, to nie ściema. Lecę do Japonii. Pokażę Wam, jak tam wygląda świat driftu trochę. Co jest najlepsze, jak zamawiali bilety, okazało się, że jest jakiś problem ze stroną internetową. I jako taka rekompensata dostaliśmy lot w klasie premium. Tak więc nie martwię się o moje nogi, że nie będę miał miejsca. Raczej powinno być turbo wygodnie i mega dobrze. Co, startujemy o 15 i będziemy lecieć 10 godzin aż. To już lecimy samolotem. Jest z nami właśnie Piotrek i Kuba. Ale to Wam powiemy później, po co lecimy do Japonii. Taka mała tajemnica jeszcze. To dostaliśmy winko, dostaliśmy ciasteczko, jakąś tutaj wizę taką do wypełnienia do Japonii. Mamy jeszcze 10 godzin lotu około, albo 9. Dlatego odpalam Pacmana i będziemy grać. Tak wygląda Japonia. Dobra, koniec odcinka. Możemy wracać. Jesteśmy właśnie na Tokyo Gaming Show. Pewnie wielu Was się zastanawia, co ja w ogóle tutaj robię. I już Wam mówię, właśnie przyjechaliśmy tutaj razem z Drift 19 pokazać grę driftową, która jest z Polski i ja razem z chłopakami ja będę pomagał w tworzeniu tej gry i naprawdę szykuje się mega gra stricte driftowa. Totalnie realna gra, gdzie będziesz miał klipy, zony i wszystko, co w drifcie jest najfajniejsze. Do tego będzie to podłączone z mechaniką pojazdową. I co? No przyjechaliśmy na targi do Tokio, pokazać grę, jest dzik na plakacie. W Japonii. Kto by się spodziewał? Więc dzik podbija Japonię trochę, można powiedzieć. I no jest mega zajebiście. Później w planach mamy pojechać na Formułę Drift Japan oraz na Mekkę każdego driftera Ebisu, gdzie może uda się trochę poupalać, może nie, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno będzie zajebiście tam być. Pokażę Wam zaraz co i jak wyglądają inne gry.
Jesteśmy właśnie na Shibuya, na najbardziej rozpoznawalnym skrzyżowaniu w Tokio. Ogólnie cała Japonia jest zalana automatami. Można tu kupić w automacie dosłownie wszystko, więc ja chłopakom zdeklarowałem się, że kupię używane majtki, więc mam challenge, muszę je znaleźć. Mam nadzieję, że mi się uda, nagram wam co i jak, żebyście zobaczyli, po ile to chodzi, jakby ktoś chciał też przyjechać i kupić. Plan na dzisiaj: zwiedzamy Shibuję i później jedziemy na Gizę, gdzie porobimy sobie trochę zakupów i pooglądamy jakieś dobre fury. W tej drugiej dzielnicy właśnie ponoć wieczorem potrafią się powyłaniać jakieś naprawdę fajne smaczki, dlatego jestem ciekawy. Zobaczymy jakieś parę dobrych fur z Japonii w końcu. Jutro lecimy na Formułę Drift, zobaczyć najlepszych japońskich drifterów. Jest Zbić Pionę, jest Mad Mike, jest Andrew Gray, więc no na pewno będzie co oglądać. Yeah, I'm from Poland. Oh, and yeah. I got the same. Thank you. Yeah. Yeah. That's really good. Thank you. Yeah, nice. Thank you. Thank you. No, to się nie zdarza na co dzień, ale w Japonii też mają BMW 36. Thank you. Kuba, mamy kierę dla ciebie. Taką będziesz miał. A tutaj mogę wam pokazać, że jakbyście chcieli w Tokio sobie zatankować furę, to mają takie stacje paliw. U góry wiszą sobie tutaj podajniki paliwa. W środku są wahacze, jest gwintowane zawieszenie, jest fela.
Tutaj mamy beczki z sake. Bardzo dużo sake. Jak komuś by się chciało pić, to zapraszamy. Można się napić. Może nie wszyscy wiedzą, ale ogólnie dlaczego tak się mocno jaram wyjazdem do Japonii? Bo tutaj wszystko się narodziło. Tak naprawdę tutaj powstał drift i no, nie ma co ukrywać, ale Japonia jest wyznacznikiem stylu i wyznacznikiem umiejętności. No to są jedni z najlepszych kierowców. Obczajcie sobie, nie wiem, takich kierowców jak na przykład Kawabata. 技術のない100点技術のない100点が出た Daigo Saito. Naoki Nakamura. 決勝 Jest ich naprawdę dużo. Ciężko by teraz tak wszystkich wymienić, ale jak sobie wpiszecie Drift Japan, to macie cały dzień z głowy, krótko mówiąc. Plan, gdzie jeszcze będziemy, to jest, pojedziemy na pewno na Ebisu. Mnóstwo aut i to wszystkie japońskie w większości. Będzie dużo gruzu też japońskiego. Z tego w sumie słynie Ebisu, z muscle carów, z takich dojechanych driftowozów, krótko mówiąc, gruzów. I no, Ebisu to jest 7 torów położonych na terenie zoo. Nikt z tym nie ma spiny. Małpy nie mówią nie, tylko mówią fuck yeah, dawać więcej driftu. Wszyscy tam upalają, jest takie coś jak Drift Matsuri, gdzie tak naprawdę 2-4 na dobę się upala na torach, czy to ciemno, czy jasno, wszyscy upalają i się dobrze bawią. Dlatego nie mogę się doczekać, kiedy odwiedzimy to miejsce. No, legendarne miejsce, zresztą zobaczycie sami. Jesteśmy właśnie na Ginzie i przyjechaliśmy kupić driftowóz. Mamy do wyboru albo biały GTR, albo czerwony Nissan Concept 2020. Jak, masz pomysł, który bierzemy? Ja białe lubię, ale czerwone spoko. No, ma też czerwone elementy. A, do dzika by pasowało. No właśnie. Dzik by miał kolegę, też biały. Biedy tu nie ma. Dobra, teraz chwila nakręcenie timelapsów. Why don't you meet me up in Tokyo? Why don't you meet me up in Tokyo? Dobrze zjebałem, bo ogólnie chciałem nagrać furę bliżej, z bliska, ale zapomniałem, że jesteśmy w Japonii, gdzie jest odwrotny ruch i przyszedłem na drugą stronę. Proszę Państwa, Honda NSX. Mega auto. A co jest najlepsze? Myk, drugie auto. Honda NSX, druga wersja. Ale sztos. Powiem Wam, że na żywo wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Co tu się dzieje w ogóle?
Siema. Właśnie ruszamy na Formułę Drift. Jest godzina 6:30. U Was 23:19. I co? Mamy do zrobienia kawałek, bo jedziemy z Tokio i musimy zrobić 500 km. Runda jest w górach i zapowiada się naprawdę kozacko. Mała beka, bo runda jest parkingowa, więc jedziemy na Japonię na rundę parkingową, ale na pewno będzie sztosik, więc turbo się jaram. To jakaś Japonka się do mnie uśmiechała. Co? Miejscowość, gdzie jedziemy, to jest Maibara. Tu mam JR Passa i co jest najlepsze, 500 km zrobimy w 3 godziny. Turbo szybkim pociągiem japońskim. W Polsce to jest raczej nierealne do zrobienia, a tutaj da radę, więc jedziemy 500 km w 3 godziny, Formuła Drift Japan. Jadą. Zajebista sprawa w Japonii. Właśnie chciałem sobie kupić mrożoną kawę. Co się okazało, że ta lodówka grzeje i mam gorącą kawę. Zajebiście. Jest mały problem. Jesteśmy w środku niczego, w środku Japonii, jakieś dziury no i nie wiemy, jak dojechać na zawody. Nie ma taksówki, nie ma autobusu, nie ma informacji po angielsku. Zrobimy kartkę z napisem Formuła Drift. A Google pokazują 6 godzin na piechotę. O, 6 godzin z buta stąd, więc... A to jest najbliższe miejsce, gdzie można podjechać pociągiem. Środek japońskiej dupy. Gdzie iść? W lewo czy w prawo? Chuck Norris in 炎のテキサスレンジャー25キロメーター。 25キロはい。メーター、はい。ああ、それくらいあるね。はいはい。 Dogadali się. Jedziemy. Gdzieś jedziemy. 時間タイム30分。 Oh, hi. 30 minutes. Okay. A, 30 minut. Jedziemy na tor. To jest tor. Dotarliśmy na Okuibuki, Formuła Drift Japan. Można śmiało powiedzieć, że zawody w środku niczego, totalnie. Na górce, ale klimat jest mega. Co? Na razie nie możemy wejść. A, nie możemy. No, na razie nie możemy wejść. Ale ogarniemy to. Stąd też widać. Trasa wygląda tak: z dołu napadamy, patelnia, nawrotka i z powrotem w dół. Ogólnie tego nie widać na filmie, ale ten napad pod górę jest bardzo stromy i wygląda to zajebiście.
Rozwalił wszystko, co dał radę. Każdego klipa ściągnął. Japonia! Tak się dowozi części ziomeczką. Jesteśmy właśnie na parku maszyn. Możecie sobie porównać różnicę aut u nas w Polsce, a w Japonii. Jest nawet jedno BMW. Unorthodox.はい、ここに今バーを持ちました。さあ今もっと拍手をくれ、もっと拍手をくれ、バーさん。勝ち残った彼らが今マシンとともにコーヒーを揃います。さあこれより始まるその対戦の前にここで国歌斉唱です。皆様ご起立ご脱帽をお願いいたします。 Now everyone rise for national 違いますけど、距離詰めるとこ違うんですけどね、本当はね。本当はね。これ。Nie wiem, czy widzieliście to wejście, ale to było chore, nie? Dobra, zmieniam miejscówę. Powiem wam tak, to co robi dzisiaj Mad Mike na torze to jest kozak, nie?
Jaram się chłopem, zajebiście jeździ. Reszta Japońców też mega dają radę. Ogólnie jeżdżą tak na limicie, że za każdym razem jak wrzucają się w ten zakręt, to myślę, że wypadną albo uderzą w tą ścianę. Ale ogarniają, nie? Dobra szkoła. Mam nadzieję, że coś wyniosę z tego i trochę Japanese style wrzucimy w moją jazdę.さあそれではこのラウンド4奥行きウォーターパーク制しましたマッマイクゲットそして惜しくもファイナル新星と言ってもいいでしょうメクワコージノ選手いただいていますが、その中のメインコンテンツ、このラウンド4、フォーミュラドイツジャパン決勝、今。さあ、大きな拍手を、まずはウィナーとなりました、マドマイク、今しっかりと拍手をして、どうぞさあ、2010年はフォーミュラドイツ好きです。ラウンド4、ここ、奥入りモーターパーク、優秀なマドマイク、そして第2位はメクワコージノ。What's up guys, Mad Mike with it here, we're in Japan, we just got the big W here at Okabuki Formula D Japan. Drift Life! Yeah. Zawody właśnie dobiegają końca, wszyscy się pakują, cały park maszyn. Dobry wyjazd, bo pogadałem z Mad Mike'iem trochę o drifcie, o życiu i ogólnie fajnie posłuchać takiej osoby, która doszła do wysokiego poziomu jazdy i nie tylko tak naprawdę. Obczajcie sobie filmy Mad Mike'a, jest dobry sztos, mega w porządku chłop, dużo informacji mi sprzedał, a teraz czekamy aż się spakuje i wracamy z Team Orange. Andrew Gray nas zawiezie nas na przystanek, bo nie mamy transportu, więc zdeklarował się, że nam pomoże, więc wracamy z ekipą driftową. Ja nagrywam timelapsa.
i lecimy na chatę. We wtorek jedziemy na Ebisu. You're